Witam w Klątwie Lochiarzy, gdzie przyjaciele grają w gry fabularne. Dzisiaj mamy przyjemność zagrać po raz pierwszy w Daggerheart, nowy system od Critical Role. Zaczynamy od przygody z Quickstartera, czyli Sablewood Messengers, żeby ograć się zasadami i zobaczyć, co Daggerheart ma do zaoferowania. Więc jeśli nie znasz systemu i zasad Daggerheart i chcesz przekonać się, jak wygląda to w praktyce, lub zobaczyć, jak ta prosta przygoda wygląda w naszym wykonaniu, czyli opowieściarsko i z humorem, oglądaj i słuchaj nas dalej. A już niedługo, po jej zakończeniu, zabiorę moich graczy do mojego autorskiego scenariusza w ramce kampanii Uwiędła Puszcza, czyli Witherwild z Core Rulebook do Daggerheart. Nazywam się Piotr i będę waszym mistrzem gry w towarzystwie moich wiernych graczy Łukasza i Michała. Cześć lochiarze! Cześć! Cześć! Pięknie. Zanim zaczniemy, mam dla was krótkie pytanie na rozgrzewkę, na które ja samemu nie przygotowałem jeszcze odpowiedzi. Dotychczas, który system RPG był waszym ulubionym i dlaczego? Czyli z czym będzie konkurował Daggerheart w waszych sercach? Michał? Chyba D&D. Pójdę klasykiem, ale mam sentyment do D&D, bo od niego zaczynałem. Po prostu lubię ten świat związany gdzieś tam z Fejrunem, i w ogóle te plany astralne, 9 piekieł. Lubię ten klimat po prostu, jakiś taki sentyment. Bardzo dobrze rozumiem sentyment. A ty, Łukasz? Ja myślę, że również bardzo podobało mi się granie w D&D. Pograliśmy w niego bardzo długo. Jeżeli chodzi o Klątwę Strahda, która była naszą najdłuższą kampanią, ona była częściowo w D&D, częściowo w Pathfinderze, prawda? Nie, tylko była zupełnie w D&D. W 5. edycji, a później zastosowaliśmy odrobinę zasad D&D 2024, czyli jak wychodził D&D 1, to próbowaliśmy z bety wprowadzić kilka elementów do gry. To się nazywa idealne przygotowanie po 6 latach grania w Strahda. Tak. Brzmiało jakbyśmy grali Pathfindera, bo ciągle były jakieś zmiany i tak dalej. I ta gra zrobiła się bardziej złożona i dotarliśmy do poziomu złożoności Pathfindera. Tak. Wcale nie. A jeżeli chodzi o mój ulubiony system, to nie mam takiego jednego. Natomiast ostatnio graliśmy w Wesen i bardzo mi się podobała jego lekkość i skoncentrowanie na narracji. To prawda, troszkę grozy, troszkę śledztwa. Zapraszamy do obejrzenia naszych odcinków Wesen, które są dostępne na naszym kanale. Kontynuuj, Łukasz. Tak, mały plug. Natomiast myślę, że z tego powodu Daggerheart będzie mi się bardzo podobał. Mam już ku temu, myślę... Przesłanki. Przesłanki, tak, więc zobaczymy. Okay. W takim razie ja powiem, że też uwielbiam oczywiście Klątwę Strahda, w którą graliśmy bardzo długo, w D&D. I powiedzmy, że moim ulubionym systemem w pewnym sensie jest Pathfinder z racji tego, że tam jest masa różnych wyborów. To jest chorobliwa przyjemność, przekopywanie się przez to wszystko, ale podoba mi się różnorodność. Ta różnorodność została przetransportowana tutaj do Daggerheart, bo Pathfinder jest na pewno jednym z multum umiejętności tak robienia. naprawdę. Tam nie trzeba mieć wysokiego poziomu postaci, żeby mieć masę możliwości do zrobienia podczas rozgrywki i podczas samej bitwy, nie? To prawda. I na pierwszym poziomie czujesz się troszkę bardziej użyteczny niż w D&D. To podobnie fakt. jak tutaj w Daggerheart mam wrażenie, jak zobaczymy dzisiejszego wieczoru. Aczkolwiek wertowanie zasad to jest jak wertowanie kodeksu prawa karnego, więc to jest małe zboczenie tak naprawdę, jeżeli się to lubi. No. To nie będę komentował w takim razie. Okay. Mam do was drugą małą prośbę. Chciałbym, żebyście się jeszcze raz przedstawili z imienia i powiedzieli, kim będziecie dzisiaj grać, czyli jak nazywa się wasza postać, jakiego jest pochodzenia i klasy. Łukasz? Witajcie, nazywam się Łukasz. Będę dzisiaj grał postacią, która nazywa się Ralf. I jest to ciekawa hybryda Kotari i Piekielnika. Czyli można powiedzieć, że jest kotelnikiem. To ja wymyśliłem i od dzisiaj możecie oficjalnie grać kotelnikiem, kiedy tylko zechcecie. Idealny balans bycia kotem i istotą piekielną. W Daggerheart proponują, żeby samemu nazwać hybrydy, więc kotelnik jak najbardziej. I jakiej klasy jest twój kotelnik? Ach tak, jest bardem, a konkretnie trubadurem. I z którego ludu pochodzi? Pochodzi z ludu morskiego, o czym też się dowiecie w trakcie.
i nasz drugi bohater Cześć, tego jestem wieczoru. Michał i dzisiaj zagram Amalgamem, a w skrócie Algam. To jest również hybryda i to jest połączenie w naszym Amalgam, innymi tak, słowy. tak, imię to Amalgam, Algam w skrócie i to jest nasze tłumaczenie Rere, czyli antropomorficzna żaba i to jest hybryda z wróżką. Także dzisiaj takim będę skrzydlatym płazem. I wspomniałeś klasę, bo nie wiem, czy mi uciekło. Nie, jeszcze nie. To jest druid, podklasa strażnik żywiołów i pochodzę z ludu puszczy. Pięknie. Mamy cudowny duet przed nami i jesteśmy również w stanie przetestować odrobinę 4 różne pochodzenia tak naprawdę, więc nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie. Także zapraszam do gry. Dzisiejszego poranka świt jest osobliwie przyjazny i wyciąga was ze swoich łóżek znacznie szybciej niż zwykle. W powietrzu unosi się zapach wiosny i petrikoru po nocnym deszczu, który zroszył ziemię. Skowronki śpiewają radości na zewnątrz i miasto budzi się powoli do życia. Niepozorny kawałek pergaminu czeka na was na progu waszych domostw, złożony na 3 i zapieczętowany kroplą fioletowego wosku, bez pieczęci. Widzimy łapkę z błoną, która rozwija ten skrawek papieru i dostrzega pismo, które jest eleganckie, choć wyraźnie kreślone w pośpiechu. I powiedz nam, Michale, jak wygląda twój Algam? Okej, Algam, to jak ktoś na niego spojrzy z traktu czy w mieście, to... Sąsiadka właśnie cię zauważyła z naprzeciwka. Algam, miłego dnia! Miłego dnia i widzi drobną sylwetkę, zieloną jak liście drzew, antropomorficznej żaby o wielkich, wyłupiastych oczach żółtego koloru z dużymi, czarnymi źrenicami. A co może przykuć uwagę tak na pierwszy rzut oka, myślę, to owadzie skrzydła, które są na plecach Algama, które są nietypowe, no i można łatwo się domyślić, że jest to hybryda z inną rasą. Zielona skóra połyskuje w wilgotnym blasku, więc widać, że to jest taka cecha Rere. I co nosi Algam? Skórzany pancerz, który jest połączony ze sobą korzeniami i miejscami wzmocniony korą drzew. Przez ramię ma przepasaną skórzaną torbę, w której zapewne trzyma jakiś ekwipunek podróżny. W prawej dłoni Algam dzierży małą laskę, która ma takie runiczne znaczenia i u góry zielony kryształ. I w drugiej łapce, w sensie na plecach, miałby zawieszony jeszcze puklerz. Taki drewniany, zwykły, malutki. Więc taką postać, taką sylwetkę by widziała sąsiadka. I trzymasz w łapce właśnie ten liścik. I rozumiem, że jesteś pokryty może w odrobinie śluzem ze swojej płazowatej, ze swojego płazowatego dziedzictwa, więc ten papierek zaczyna nasiąkać. Tak. Ale jesteś w stanie przeczytać. Drodzy przyjaciele, mam dla was zadanie delikatnej natury, wymagające waszej ekspertyzy jako posłańców. Spotkacie mnie dziś o świcie w gospodzie pod Ślepym Krukiem. Druga uliczka za warsztatem bednarza na Starym Rynku. Wejdźcie pojedynczo w odstępach. Zapłata suwita. Poproście barmankę o wino z północnej piwnicy. Ja będę czekać na górze. Miejcie oczy szeroko otwarte na znaki i nie wahajcie się za nimi podążyć. Zniszczcie ten list, wasza droga przyjaciółka. W tym momencie, jak kończy Algam czytać, to w jego błoniastej małej łapci pojawia się płomień i list zaczyna doszczętnie płonąć i tylko rzuca do Ralfa. No, to w takim wypadku tu się nie musimy martwić, bo ja mam dobry wzrok z moimi oczami. Ralf tam jest?
Nie wiedziałem, że jest. A, to czekaj, to powtórzmy to w takim wypadku. Wytnijmy to jeszcze raz. Jeszcze... Nie ma wycinania, nie ma edycji. Nie ma wycinania. O nie, Gramy na setę. Obracasz się do kogoś o imieniu Ralph i uświadamiasz sobie, że jesteś samemu, mieszkasz samemu w swojej małej chatce i czujesz, że powinieneś znać kogoś takiego, ale kogoś takiego tutaj nie ma. I patrzysz na ten obłok dymu, który unosi się w powietrzu i czujesz zapach delikatnej lawendy i siarki. Bardzo charakterystyczna mieszanka, którą rozpoznają te osoby, którzy mieli do czynienia z magią nadwornej zaklinaczki, króla Emerisa, Marlowe, pomyślny wiatr. I ty, Ralph, w innym miejscu w tym miasteczku, trzymając podobny skrawek pergaminu, również czujesz ten zapach swoimi kocimi zmysłami. I opisz mi proszę, jak wyglądasz. Więc ktokolwiek popatrzył na Ralfa w tym momencie, to zobaczy, że w swoich łapkach z długimi pazurkami, ale jednak ładnie wypolerowanymi, wyszlifowanymi, trzyma list, przygląda się jemu i próbuje złapać ostrość. Muszę skończyć z tym trybem życia. Jest doprawdy wyniszczający. Gospoda północnej... Wino z północnej piwnicy? Gospoda pod ślepym krukiem. Tam. I tak czyta sobie ten liścik i jego pyszczek jest bardzo koci. Bardzo, bardzo koci. Niewiele w nim jest ludzkich rysów. Przy czym nie jest niski. Ma jakiś, powiedzmy, 1,5 metra, 1,60 m wysokości. Ubrany jest bardzo, bardzo bogato zdobiony kaftanik. Przez plecy ma przewieszoną swoją lutnię z bardzo cennego drewna. U pasa ma rapier i bardzo wysokie buty, które kończą się, czy zaczynają się tuż poniżej jego kolan. No i właściwie jest rudy. Jego oczy są wielkie, a pyszczek zawsze wyraża jakąś formę zdziwienia albo zaskoczenia. I jest lekko rozwarty, przez co jest wyjątkowo słodki. I twój pyszczek jest również teraz lekko rozwarty z powodu zaskoczenia, może nawet prawdziwego, bo kiedy trzymasz tak długo ten list już jakiś czas, to widzisz, jak litery zaczynają bleknąć, jakby atrament wsiąkał z powrotem w pergamin i znikał. Ach, te sztuczki. Co się stało z zwykłym tuszem? No Marlowe dobrze. zaprosiła was do niepozornej gospody na skraju dzielnicy rzemieślniczej, nieopodal wschodniej bramy miasta. Udajecie się w tamtą stronę po tym, jak zebraliście swój ekwipunek i zauważacie szyld, który przedstawia kruka z przywiązanymi wstążką oczami, trzymającego w szponach klucz. Kiedy przybywacie, wnętrze wypełnia gęsty dym z fajek i aromat przypraw korzennych. Przy świecach siedzą podróżnicy o twarzach skrytych w cieniu, szepczący nad kubkami grzanego wina. W kominku przytulnie trzaska ogień, a na ścianach wiszą mapy miejsc, których nazw nie rozpoznajecie. Barmanka za ladą, drakona, ma oczy w 2 różnych kolorach i szkarłatne łuski i nalewa trunki, nie patrząc na to, co robi, jakby znała każdą butelkę na pamięć. Kto przybywa pierwszy? No. Może być Algam. Rzućmy kość. Albo rzućmy Tak? kością, Okej. albo rzućmy kością, kto więcej będzie Okej. miał. 12? Jedną D12. Tak, Okej. jedną. 1. Dobrze się zaczyna. Dobrze. W takim razie Ralf wchodzi pierwszy do gospody. Czy Ralf zna to miejsce? Przypuszczam, że zna je bardzo dobrze. I najprawdopodobniej tam najbardziej. występował. Więc wchodzi, ściąga lutnię, opiera ją o podłogę, stając przy szynkwasie. Drakona? Z tego co wiem, to miałeś mieć dzisiaj wolne. Ej, koteczku, co mnie od rasy nazywasz? Berta. Myślałem, że to jej imię, barmanka Drakona.
Dobrze. Barmanko Berto, która jesteś drakoną, myślałem, że masz dzisiaj wolne. O, ja myślałem, ale- że kotki nie mogą się bardziej zaczerwienić. No, niestety. Co Wyjątkowo ci dzisiaj mam gorąco podać? i duszno. No, wyjątkowo. Tak się składa, że na moje bolączki wyjątkowo pomoże mi wino z północnej piwnicy. Wino... Aha. Usiądź, mój drogi Ralfie, a ja poleję ci trunku. I tak Ona się też Ralf odwraca. robi. I widzisz, że sięga po jakieś inne butelki i faktycznie później rozgląda się po pomieszczeniu i widzisz, jak nie patrząc zupełnie na szklanki, wlewa trunek do jednej, do drugiej, miesza i widzisz, że dostajesz jakiś koktajl. W tym momencie Algam wkraczasz do tej tawerny i widzisz podobny widok, jak również kocura, który jest dość ekstrawagancko ubrany i właśnie siedzi i popija trunek z wielkiego kufla. Okej, to Algam wchodzi. Myślę, że raczej nie jest taki ekstrawagancki gdzieś tam. Podszedłby raczej powoli do baru i tak spojrzałby w górę, no bo jednak jest niższy. Jakieś piwo bym poprosił. Coś mówiłeś, Ralf? Znowu te twoje głosy? Ralf się obraca, To ja. przygląda się. Widzisz, że ta Berta wysoka zerka ponad tym kontuarem, nad tym barem. O, wybacz, nie zauważyłam cię tam, maleństwo. A Czy nie ty już szkodzi. jesteś w wieku, żeby pić? Tak, zdecydowanie. A co tobie mam polać? No piwo. Piwo. W porządku. Widzisz, że ona się odwraca, wyjmuje miniaturowy kufelik, który jest 5 razy mniejszy niż ten, który miał Ralf i nalewa do niego kapkę piwa. I bierze ją, się pochyla nad tym ladą, żeby ci podać tam na dole. Śmiało, maluchu. Twoje zdrowie. No i wzajemnie. Ralf, potem jak jego uwaga została przykuta przez karczmarkę, przez barmankę, patrzy na tego jegomościa, przegląda się mu z ciekawością. Nie widział w swoim życiu aż tak wielu reretów. I w tym momencie widzisz, że kąt oka Algam Rere zmienia się, tak jakby spojrzał na ciebie. Jedno oko? Tak, jedno oko, tak, no, jedno oko, no bo on ma tak szeroko rozstawione oczy, więc to jedno oko. O, a czy my się nie znamy? Wydaje mi się, jakbym cię już spotkał, jakbyśmy się znali. I widzisz, że idzie w kierunku stołu, przy którym siedzisz. Ralf wywija oczami. Ocenia ciebie od stóp do głów. Nie, chyba się nie znamy. Aczkolwiek widziałem kilku przedstawicieli twojego gatunku wcześniej. Proszę mi wybaczyć, nie jestem rasistą, ale nie rozpoznaję was. Ja się trochę wyróżniam jednak, no przecież zobacz. I obraca się tak w koło, żeby zobaczył te jego skrzydełka. Raczej nie O, jak każdy wyciągasz przedstawiciel ma tak Skrzydełka, tak? Mhm. Rozprostowują się skrzydełka i przez Tak. chwilę. Doprawdy, to jest niebywały widok. Ależ usiądź, jest tutaj miejsca w bród. Co pijesz? Piwo. Mój ulubiony trunek tutaj. Czy mój trunek został już przeniesiony do stołu? Nie został przeniesiony. Ty dostałeś go od razu, Tak? Berta od razu nalała ten trunek, zanim jeszcze Tak. pojawił się Rere. I to jest faktycznie wino z północnej piwnicy. Dostałeś coś, co zamówiłeś, mówiąc wino z północnej piwnicy i masz wrażenie, że dostałeś jakiś koktajl, że zostały wymieszane trunki ze sobą i kolor jest interesujący, bo widzisz, że to jest pomarańcz, który przechodzi w zieleń u dołu i nie masz pojęcia, w jaki sposób zostało to przygotowane. Masz wrażenie, że może z odrobiną magii. Ralf miesza słomką w koktajlu. Berta, co mi nalałaś? Wino z północnej piwnicy, jak chciałeś.
Wino. Wino nie wygląda w taki sposób. Doprawdy dziwny smak. Ale jest kwaśne. Kwaśne pomaga ponoć. W moich przypadłościach. No więc, towarzyszu, tajemniczy Rerecie, jak masz na imię? Algam. Mów mi Algam. Algam? Doprawdy dziwne imię. Pozwól, że będę ciebie nazywał... I tak ciebie taksuję wzrokiem jeszcze raz. Al. Jak Aleskla. Al jak alternatywa. Jak altruista. Al jak All you need is love. Myślę, że to imię do ciebie pasuje. Pozwól, że ja będę do ciebie jednak referował. Ralf. Aż jak najbardziej. Nachyla się przy stół, podaje ci swoją łapkę, widzisz znowu te, w sensie po raz pierwszy widzisz te cudownie oszlifowane pazurki, podmalowane. Widzisz właściwie taki już popękany, odpadający lakier na tych pazurkach. Podaje ci łapkę. Ralf Emanuel Pistacchio, ale dla przyjaciół Ralf. I w tym momencie Witaj. myślę, że poczujesz, że to był błąd, bo ta obślizgła, lepka łapka dotyka się z twoją. No, to początek, albo i nie, znajomości. Odciąga rękę, troszkę się krzywi, wyciera swój pięknie zdobiony frak. No myślę, że to jest początek czegoś. Wybaczcie mi, młodzi. I widzicie zgarbioną kobiecinę, która jest ubrana w wytarte, ale niegdyś kosztowne szaty, która zatacza się w waszym kierunku. Widzicie siwe włosy, które ma spleciony warkocz owinięty wokół głowy, prawie niczym korona, a na każdym palcu nosi stare, zaśniedziałe, miedziane pierścienie. Wybaczcie, ale w wasze dłonie mogłabym zerknąć? Wyciąga swoją starą dłoń, która jest, ma skórę cienką jak pergamin. Widzicie wszystkie żyły, które są niebieskawe, które wystają i kościste są te bardzo dłonie. Paznokcie są długie i brudne i wyciąga tą dłoń w waszym kierunku. Ralf pochyli się, wyciągnie dłoń i powie: ależ oczywiście. Cóż za fascynujące dłonie starej kobiety. Ach, te żyły opowiadają tyle historii. I przejeżdża łapką po tych żyłach. Doprawdy, ciało jest dziełem sztuki. Proszę ciebie, wróż, jeśli tylko pragniesz. O, dawno nie widziałam linii życia, które biegłyby tak daleko w stronę puszczy. Jesteście aby kurierami? I widzisz, jak wodzi palcem tym paznokciem po twojej łapce i czujesz, jak ci to łaskocze. I jak najbardziej. Czy to ty wysłałeś ten Ciekawa list? jestem, czy wrócicie z wszystkimi palcami. To znaczy się, czy wrócicie cali, zdrowi oczywiście. I widzisz, jak się uśmiecha, słysząc może, co mówisz, i łapie twoje spojrzenie i odsłania zaskakująco białe zęby. I lewa ręka bezwiednie bawi się małą kościaną kostką zawieszoną u szyi. I na kostce widzisz symbol, który mógłbyś poprzysiąc, że przed chwilą pokazywał 6, a teraz pokazuje 2. O, to już nie ten wzrok, moi mili. Pójdźcie ze mną, na zewnątrz jest więcej światła i moje stoisko z kryształową kulą i pokażę wam całą waszą przyszłość. No, skoro pani nalega, to może pójdziemy. Al? Ty też dostałeś ten list? Jaki list? Ciekawe. Ona się odwraca i zaczyna kierować się w stronę zaplecza. Idziecie za nią? Mhm. Jak najbardziej. Algam by... jak tylko ona wstanie, to też za nią pójdzie, natomiast myślę, że
czujnymi oczami by obserwował ją, no bo jednak jest nieznajomą, więc tak, więc by ją tak badał spojrzeniem, no i próbował gdzieś tam może ewentualnie być czujny na jakieś dziwne zachowania, gdyby coś miało być nie tak. W porządku. Ralf Podążacie podnosi za nim. swoją cenną lutnię. Ogląda się jeszcze za siebie. Czy widzi kogoś, kto by się nam przyglądał? Rzucasz uważnie wzrokiem po tej tawernie i widzisz, że kilka spojrzeń podnosi się z nad kufli, kiedy oglądasz się na nich. Nie wiesz, czy jest to spowodowane tym, że faktycznie cię obserwują, czy raczej tym, że wykonałeś nagły ruch i jest jakieś zamieszanie. W każdym razie nikt nie zatrzymuje się wzrokiem dłużej ani na tobie, ani tym bardziej na tej staruszce, która już karczmarka? zaczyna opuszczać tą salę. Karczmarka jest po prostu zajęta oglądaniem całej sali. Jak łapie twoje spojrzenie, to kiwa ci głową, ale widzisz, że po prostu odkorkowuje kolejną butelkę i nalewa coś do kilku szklanek, na które nie patrzy. Jest zupełnie zaabsorbowana swoim zajęciem. Także podążacie za tą staruszką, która prowadzi was na tyły wspólnej sali w okolice wychodków, więc czujecie bardzo nieprzyjemną woń, która uderza w wasze nozdrza, ale szybko ustępuje zapachowi lawendy. Staruszka skręca za róg i zabiera was ciasną ścieżyną na tyły gospody w okolicy stajni, gdzie stoi powóz zaprzęgnięty w niepozornego tarpana, który zarzuca łbem na jej widok z cichym rżeniem. Kiedy staruszka się odwraca, rozbłysk światła zmusza was do przymrużenia oczu. I przed wami stoi elfka, o bladej, niemal perłowej cerze i długich, popielatych włosach, spiętych w bardzo skomplikowany kok, przytrzymywany szpilkami z czarnego srebra. Jej oczy mają barwę burzy, szare, z fioletowymi centkami. Nosi szaty w głębokich odcieniach indygo, obszyte subtelnymi runami. Na jej dekolcie spoczywa amulet z gwieździstym szafirem, symbol jej pozycji jako prawej ręki monarchy. Palce ma poplamione atramentem i srebrzystym pyłem z rzadkich składników alchemicznych. Jej usta rozciągają się w uśmiechu na wasz widok. Witajcie, moi przyjaciele. Witaj, ty zapewne jesteś Marlow. Algam, dalej cierpisz z powodu utraty pamięci, mój mały przyjacielu? Czasami miewam jakieś chwile zapomnienia. Nic nie szkodzi. I ona podchodzi i gładzi cię po główce lekko za twoimi oczyma. Ralf podchodzi do niej również, kłania się w pasie i odzywa się do elfki. O, Marlow, muszę powiedzieć, że twój gust robi się coraz bardziej wysublimowany. To indigo cudownie komplementuje twoje tęczówki. Ralf, naprawdę pochlebco. Musicie mi wybaczyć te podchody, moi mili, ale mam dla was pilne zadanie, które ich wymaga. Razem z grupą weteranów wyruszam z bardzo ważną misją dla króla Emerisa, transportując dla niego niezwykle cenny pakunek. I w tym wszystkim zapomniałam o wysłaniu prezentu. Drobnostki do mojej siostry w rzemiośle. To tylko kilka małych alchemicznych drobiazgów, ale nie będę w stanie sama się tym zająć, jako że wyprawiam się w kierunku mglistych szczytów. Czy mogłabym w takim razie liczyć na waszą pomoc, żeby dostarczyć ten upominek w moim imieniu? Oczywiście, Algam zawsze do usług. O, no ciekawe. Widzę, że mamy wspólną przyjaciółkę. Al? Jak najbardziej. Potowarzyszę temu jegomościowi. No, mówiłem, że skądś już się musimy znać, Ralf. Doprawdy. Jestem pewna, że będziecie wspaniałymi przyjaciółmi. W końcu dobieracie sobie odpowiednie towarzystwo. Oj, na pewno. Już prawie jesteśmy. Ale będziecie musieli współpracować, moi mili. Czeka was nie lada wyprawa, więc wybaczcie te przeprawy z powodu tej błahostki. Waszym celem jest Cicho, mała wioska w starożytnych puszczach Czarnolasu. Zachęcam, żebyście wyruszyli już teraz, zanim napływ kupców i karawan stworzy zamieszanie przy bramach. Już w drodze możecie natomiast sprawdzić, dokąd dokładnie macie się udać. Adres zapisałam wam na skrzynce. Tutaj jest mapa. Powóz z prowiantem należy do was i oczywiście sowicie was opłacę po waszym powrocie. Bądźcie bezpieczni w trakcie waszej drogi.
Och, jak najbardziej, Marlo. A ile nam zapłacisz, jeśli można wiedzieć? Oczywiście, twoja przyjaźń jest ważniejsza niż jakiekolwiek monety. Oczywiście, Ralph. A jaka jest twoja stawka w dzisiejszych dniach? Okej, teraz pytanie techniczne. W tych czasach dla freelancera, trubadura, który przewozi, smugluje jakieś materiały, stawka dzienna, godziwa, to jest circa ile? Garść. Myślę, że spokojnie mógłbyś, biorąc pod uwagę, że to jest nadworna zaklinaczka, z którą wiąże cię poprzednia współpraca, mógłbyś spokojnie zapytać o co najmniej sakwę złota. Może i więcej. Za jeden dzień freelansowania dla... Za jeden dzień freelansowania? No zależy od tego, jak niebezpieczna jest ta podróż. Mógłbyś próbować negocjować, zobaczyć, o ile jesteś w stanie poprosić. Dobrze. W takim razie ja myślę, że dla ciebie, jak dla starych przyjaciół, ile to dni nam zajmie? Że tak jeszcze zapytam, zanim wystawię fakturkę. No, podróż do Czarnolasu może zająć co najmniej tydzień, a później musisz zagłębić się w jego ostępy, więc najprawdopodobniej powinniście dotrzeć do Cicho w ciągu dnia. 8 dni w jedną stronę? 8 dni w jedną stronę, 16 dni w obie strony. Jeżeli sakwa za jeden dzień, byłoby... wyrównajmy to. 10 sakw dla ciebie. Drogi Ralfie, czy pytasz mnie o całą skrzynię złota? Moja droga, potrafisz we mnie czytać. Ty wiesz, że zadając ci to pytanie, spróbuję wysądować, jak niebezpieczna misja nas czeka. W takim razie możecie liczyć na jedną garść złota. Za jedną garść jak złota to ja mówiłam. zgarniam śpiewając w takiej podrzędnej spelunie. Przewozicie jedynie mały drobiazg, więc Oj, Ralf, przecież Myślę- liczy się też przygoda, nowe znajomości, a nie tylko Rere, nie tak się negocjuje. algam. Ralf, myślę, Rere. że możemy zgodzić się na to, co tutaj ustaliliśmy. I ona wyciąga dłoń i daje ci takie znaczące spojrzenie. Dobrze. Wziąwszy pod uwagę, że nie mam przez najbliższe 15 dni nic lepszego do roboty, podejmę się tego zadania. Co, Al? I zapłata będzie sowita na ciebie czekać po powrocie. I czujesz, że ona chce po prostu uciąć rozmowę na ten moment dotyczącą tego wszystkiego. Ja I- muszę się dowiedzieć, czy ona coś ukrywa. Czy jej Dobrze, mowa i- ciała coś sugeruje? Jeżeli bardzo chcesz, to rzuć dla mnie kością dualności na instynkt, czyli rzucasz 2d12, jedna kość to nadzieja, druga to jest Czyli strach. ty chcesz, żeby nasz mistrz gry już dostał kości strachu, punkty strachu w razie czego na przyszłość. I co? Wykrakałeś, Michałku, wykrakałeś. 8 ze strachem. 8 ze strachem, okej. Więc próbujesz czytać z nadwornej zaklinaczki króla Emerisa, jego prawej ręki, jednej z ważniejszych postaci w królestwie. No i kocie, nie jesteś w stanie jej rozgryźć. Widzisz tylko, jak przesuwa się oko znowu Algama, patrzy znacząco na to, czy wasze dłonie się zbliżają i No, przybijesz tego targu w końcu, żebyśmy mogli ruszać? Dobrze, przybiję. Dobrze, ruszamy. Ralf skakuje do tego I- wozu. Słyszycie kroki w uliczce niedaleko. Widzicie, że ona spogląda nagle w tamtą stronę zaalarmowana i wraca do was z wzrokiem i mówi: wyruszajcie jak najszybciej. Tak jak powiedziałam i dobrze mnie znasz, Ralf, zapłata jest zawsze sowita. Ruszaj w drogę. Czym prędzej. Nie śmiem się sprzeciwiać nadwornej zaklinaczce króla Emerisa. Al, ruszamy. Więc rozstajecie się ze swoją przyjaciółką i wyruszacie czym prędzej. Już w drodze, za miastem, macie czas zerknąć do środka i zauważacie, że skrzyneczka jest w rzeczywistości wielką, ciężką skrzynią, a w dodatku zapieczętowaną magią, która sprawia, że powietrze lekko drży i wibruje w jej okolicy. Wygląda Pięknie. na to, że Marlow ma inne pojęcie na temat drobiazgu niż wy. Otóż to, daliśmy się wyrobić w smuglowanie jakichś podejrzanych materiałów magicznych Ta za skrzynia jest garść prawie złota. mojej wielkości. Ale się zrobiła sknerowata z wiekiem. Kiedyś bardziej sowicie płaciła.
Oj, Skrzynia. pieniądze to tylko dobro materialne. Ralf patrzy na Skrzynia- ciebie przez chwilę. Jest zaadresowana do arkanistki Białego Płomienia. Arkanistka Białego Płomienia. Wyruszacie w drogę na tym swoim wozie ciągniętym przez tego sympatycznego konika, który ma przyjemny temperament i nie szarpie, nie płoszy się łatwo. I podróż zabiera wam blisko tydzień, zanim w końcu wieczorem docieracie do Czarnolasu, rozległej puszczy kolosalnych drzew, o których niektórzy mówią, że są nawet starsze niż zapomniani bogowie. To miejsce słynie z dwóch rzeczy. Swoich zapadłych ścieżek, które z biegiem czasu zagłębiły się w ziemi, tworząc naturalne obsunięcia terenu, a które służą jako szlaki handlowe dla wielu wędrownych kupców, oraz unikalnych zwierząt hybryd. Wokół was rozlega się rewia dziwnych dźwięków, niskie nawoływanie skowronko ciem, rechot lemuropuchów przyczepionych do pni drzew, które przyglądają się wam swoimi wielkimi oczyma, podobnymi do oczu Algama, i szelest rodziny lisonietoperzy, które polują w koronach drzew na roje świetlików. Jedno z was w tym momencie powozi, gdy drugie śpi w środku. Który z was to będzie? To może ja bym powoził i powoziłbym też, podczas powożenia myślę, że korzystałbym ze swojego doświadczenia, czyli nie na mojej warcie. Z lat Okej. doświadczeń podróży po puszczach, skąd pochodzi Algam, po prostu przystosowałby się do tego, żeby zwracać uwagę na najmniejsze szmery, zmiany otoczenia, nagłą ciszę. Więc wyłapujesz wszystkie te elementy, to bogactwo fauny i flory w tym miejscu, te trzaski gałęzi, które kołyszą się lekko na wietrze, te wielkie korony drzew, które są ponad tobą, odcinają tak naprawdę dostęp słońca tutaj. Nieważne, że jest wieczór. Tak naprawdę słońce rzadko tutaj dociera i najprawdopodobniej stąd pochodzi nazwa Ciemnolasu. Zauważyłeś natomiast coś wyjątkowego w wyglądzie drzew tutaj w Czarnolesie. Jak myślisz, co to jest, Michał? Może jakieś coś wyjątkowego w drzewach. Może jakaś skaza? Okej. Więc przyglądasz się okolicy i te kolosalne pnie wznoszą się jak kolumny starożytnej świątyni. Spękana kora pokryta jest gęstym kobiercem mchu, który jest szmaragdowy u podstawy, srebrzysto-niebieski, hen wysoko u samej góry. Natomiast widzisz ciemną, czarną smugę, która ciągnie się wzdłuż tego mchu. Jakby zaczął usychać, albo trafiła go jakaś zaraza i widzisz, że ciągnie się na całej długości tego drzewa. I co drugie drzewo, które mijasz, nosi podobną skazę. I budzi to w tobie nieprzyjemne, wiercące wrażenie w piersi, jakieś napięcie, jakiś strach. Trochę podobne, ale inne w swoim wydźwięku, jak wrażenie, że znasz już Ralfa. I to masz wrażenie, jakbyś również doświadczył czegoś podobnego, odwiedził takie miejsce wcześniej, ale masz wrażenie, że jesteś tutaj po raz pierwszy. Z jakiegoś powodu wydaje się być znajomo. Widzisz też potężne bluszcze, które są grube jak ramię i oplatają pnie spiralami, a ich ciemnozielone liście tworzą kaskady zwieńczone drobnymi kwiatami. Liany również zwisają z konopi, po których przemykają kotowie wiórki o puszystych ogonach. Masywne korzenie natomiast wykrzywiają się, tworząc naturalne groty, gdzie gnieszczą się świecące grzyby i fosforyzujące porosty. Powietrze jest gęste od zapachu wilgotnej ziemi i słodkiej woni kwiatów. Twój rumak ciągnie powóz, manewrując przez ciasny zakręt i czujesz, jak jedno koło powozu unosi się na moment w powietrze, zanim opada z hukiem na podłoże. Ten tarpanik staje dęba, ale zauważasz, że to nie hałas go przestraszył, tylko widzisz przed sobą blokadę, przewrócony wóz kupca, który leży na boku, na ścieżce i nie sposób jest dalej przejechać. Co Okej, robisz, Alka? w tym momencie
zapukałbym w powóz, w ściankę, żeby gdzieś tam zbudzić może Ralfa, ale nie chciałbym wydawać żadnych dźwięków, bo być może coś jest nieopodal. I to, co zrobię, to zacznę trzepotać moimi owadzimi skrzydełkami i wzniosę się nieco wyżej, tak żeby móc zobaczyć z góry na ten powóz. I powiedz Okej. mi, co widzę. Czy widzę tam jakieś ciało, czy widzę tam... co tam widzę? Czyli pozwalasz generalnie, żeby powóz jeszcze trochę jechał do przodu, jak ty wzlatujesz z tego siedzonka, bo go nie zatrzymujesz, więc powóz się gwałtownie zatrzymuje, bo widzisz rozsypane owoce i warzywa pokrywające szlak, a zza wozu wyłania się masywne stworzenie o ciele wilka z twarzą sowy i wielkimi skrzydłami, które rozpościera, przekraczając długość tego wozu, który leży na ziemi. Opiera się na nim łapą i przygląda się ciekawie w twoją stronę, właśnie kończąc przeżuwać swój posiłek. Oderwaną ludzką rękę, która ocieka krwią. Patrzy się z ciekawością na ciebie, próbując ocenić, czy jesteś przyjacielem, konkurencją, może posiłkiem. Natomiast ty, Ralf, z powodu tego, że wóz się zatrzymuje gwałtownie, bo Tarpan w tym momencie, wiedziony instynktem, staje po prostu na tylnych nogach. Słyszysz jego, zapomniałem jak konie mówią, robią, kiedy są wystraszone, rżenie końskie. No to raczej nie w tą stronę, rżenie końskie. I on staje na tylnych łapach, takiego. bardziej w ten sposób. Okej. Na swoich tylnych kończynach. I ciebie rzuca w tym wozie, więc się budzisz. Ty diabli, jak ty powozisz? Al, nie możesz... I Algam, z racji tego, że ty się uniosłeś w powietrze, to widzisz również, jak za tego wozu wychodzą dwa niewielkie szczenięta sowo-wilka, które ostrożnie obserwują swoją matkę, próbując doskoczyć do tego smakowitego kąska w jej dziobie. Nie są w stanie trafić Okej. i lądują z piskiem, upadając na ziemię. To co by zrobił Algam, to w pierwszej kolejności wyciągnąłby ze swojej torby, którą ma przepasaną przez ramię, małą porcję jakiegoś suszonego mięsa i na zachętę rzucił tym stworzeniom, tak żeby pokazać, że nie ma złych zamiarów. Zobaczymy, jak zinterpretuje twoje zachowanie wilczyca, która jest nieufna. Więc wyciągasz kawałek surowego mięsa i jej oczy natychmiast do ciebie. Więc Ralf to widzi, jego ty się pyszczek, jego... wysuwasz za kotary. Jego pełen pyszczek, koci pyszczek właśnie wystaje z wozu, załóżmy za jakieś tam, wiesz, kurtynki, jakieś tam przesłony i patrzy na to wszystko swoimi wielkimi oczami, ma ten wąski pyszczek, przygląda się temu. O mój Boże, on dokarmia. No bestie. Jesteśmy trupami. Garść złota. Marlo, jak cię dopadnę. I chowa z powrotem głowę w tym wozie. Okej. Wykonajmy drugi rzut naszego wieczoru. Tym razem również właściwie tym razem na prezencję nasz Algamie, żeby zobaczyć, jak odbierze twoje zachowanie ta sowo-wilczyca. Czyli normalnie Zginiesz to jest co nasz lepiej? pierwszy rzut akcji, właściwie drugi rzut akcji i kiedy podejmujemy już takiego działania właśnie w momentach, kiedy los jest niepewny i zobaczymy, co się wydarzy. Możesz dodać swoje doświadczenie, że jakieś masz, wydając punkt nadziei. Nie, W tym akurat nie mam. Nie Okej. mam w postępowaniu. Także rzuć i powiedz, co ci wyszło. Ale jeśli mogę, chciałem tylko powiedzieć, że jak że jak zginąć, to lepiej zginąć na początku, oszczędzimy sobie kłopotu, prawda, i odcinek się skończy wcześniej. Tak, Ale oczywiście. zasadniczo, to ja myślę, że Ralf może będzie chciał pomóc w jakiś sposób. I moja pomoc będzie może polegała na tym, że będę chciał rozproszyć tę bestię. Jesteś pewien, że to pomoże, jak będziesz nagle Tak. się cały rozpraszać w takim momencie? Tak. Możesz spróbować. Powiesz mi, co zrobisz, a ja ci powiem, czy to jest pomoc, czy to jest nie pomoc. Okej, dobrze, to wystawię z powrotem głowę na zewnątrz i po prostu powiem mniam, to jest naprawdę dobre to mięsko, bierzcie je. Co ci wyszło z rzutu? O mój Boże. 10 przepraszam, 9 ze strachem.
Prezencja to nie Dziewiątka ze to strachem? nie jest najlepsza cecha Algama. A ty Ale mówisz, że 4. ty chcesz pomóc, tak? Tak, Okej. Czyli wydałeś punkt nadziei, Ralfie? tak, wydałem punkt nadziei, że pomóc. Okej, żeby pomóc. To było bardzo Ile ci przekonująca wyszło? pomoc. 4. 4 Czy miałbym 13 ze strachem? ze strachem. Okej, czy ja zdobywam punkt strachu, natomiast co się dzieje, to ty... Jesteście niesamowici. Potrzebowałeś 10, czyli bez tego byłoby tragicznie, bo najgorszy wynik to jest oczywiście porażka ze strachem. Okej. Więc pomoc Ralfa się przydaje. Uf. Natomiast Sowowilczyca zaczyna warczeć i kłapać dziobem. Wściekła z jakiegoś powodu. Może do swojego gwałtownego ruchu, że rzuciłeś czymś. Ona łapie w powietrzu ten kawałek suszonego mięsa. Widzisz, jak jej dziób zaciska się na tym kawałku i rozpada się na 2. I stwierdzasz, że nie chciałbyś być na jego miejscu. Jej młot zaczynają popiskiwać, przestraszone całą sytuacją. I ona wydaje pochukująco wyjący dźwięk, jakby wzywała może innego towarzysza spośród drzew, bo widzisz, że skierowany jest w tamtą stronę. I czujesz dziwne wrażenie w środku, jakbyś ci już niedługo mieli nie być tutaj zupełnie sami. Widzisz, że ona się pochyla i zaczyna pochukiwać na te swoje młode, które próbują dodreptać w jej stronę. Wskakują na jej plecy i ona się wzbija w powietrze na najbliższe masywne drzewo w okolicy, zaraz nad wami, na dużą, grubą gałąź i stamtąd obserwuje was bardzo, bardzo uważnie na dole. Co chcecie zrobić dalej? Macie przed sobą ten wóz, to ciało, te porozsypywane owoce i sowowilczycę z 2 młodymi na gałęzi nad waszymi głowami. Myślę, że powinniśmy się zwijać. Czuję, że jej partner może przybyć. Mam wrażenie, że coś większego wyżej w łańcuchu pokarmowym za chwilę się zjawi. Ja myślę, że to jest bardzo rozsądna rada z swojej strony, Al. Może szybko rzucimy tylko wzrokiem na ten wóz, czy od razu uciekamy? To siądź za stery, a ja podlecę tam bliżej i zobaczę. A czy będziemy w ogóle w stanie przejechać, czy nie? Bo wiesz, ta droga jest chyba zastawiona, nie? Albo będziecie musieli usunąć ten wóz z drogi, albo będziecie musieli spróbować zjechać z tej drogi pod to niewielkie wzniesienie i spróbować gdzieś między drzewami przejechać, ale nie masz pojęcia, czy korzenie pozwolą na to. Będziecie musieli manewrować między nimi i szukać ścieżki. Tam, gdzie jest Okej. ciemniej w okolicy. I jeszcze pytanie pod kątem kierunków świata. Czy ten dźwięk, na który zareagowała w ten sposób pani Sowowilczyca, czy on dociera z tamtego kierunku, gdzie byśmy jechali tym wozem? Ona czy z wydała z siebie dźwięk, jakby nawoływała coś w kierunku drzew. I masz okej, wrażenie, no to że może trochę w kierunku za wami, jeżeli tam była jej głowa skierowana, kiedy wydawała ten Dobrze. dźwięk, ale czy ma to jakiekolwiek znaczenie? To jest jak wycie wilków. Ja myślę, Al, że powinniśmy ruszać. I to czym prędzej. Może darujemy sobie ten wóz. I może spróbujemy przejechać, co? Mhm. Czyli próbujecie zjechać z No to drogi i wjechać w las. No ja bym... To trzeba by bardzo zjechać, stracimy równowagę, to wygląda jakby był teren jakiś nachylony, czy też No, można będziecie zjechać po musieli prostu wyjechać z tych zapadłych ścieżek do góry na niewielkie wzniesienie, Okej. żeby spróbować je objechać. Ale czy ja bym mógł spróbować Algam, zmanipulować... rzuć dla mnie na instynkt. Okej. Wydajesz się najbardziej zwracać uwagę na otoczenie, też wzbiłeś się w powietrze i przyglądasz się dookoła. Krytyk. Zastanów się, czy chcesz dodać jakieś doświadczenie. Masz Krytyk. krytyk? Mhm. Okej. To skoro masz krytyk, co wyrzuciłeś, jak masz krytyk? 7 i 7. I plus Ej, 2 z nie słyszałem. instynktu... 7 i 7 plus 2 z instynktu 16. Okej. Czyli wyrzuciłeś 7,7, masz krytyk, to oznacza, że otrzymujesz punkt nadziei, Mhm. możesz usunąć stres, jeżeli jakiś masz Nie mam jeszcze. i dzieje się coś w okolicy. Więc kiedy widzisz, że Ralf próbuje manewrować tym wozem w kierunku tego wzniesienia, żeby zanurzyć się pomiędzy drzewa, to ty dostrzegasz ze swojej wysokości duże, wypukłe oczy, które obserwują was z ciemności poza szlakiem. I zdajesz sobie sprawę, że nie jesteście sami. Kiedy patrzysz bezpośrednio na nie,
to wasze spojrzenia się spotykają i słyszysz dźwięk łamiących się gałązek. I widzisz 3 postaci, niewysokich, lekko przygarbionych, które zaczynają biec w waszym kierunku. I zaczynamy bitwę. Jesteście atakowani przez mieszkańców tego lasu, osetników. Więc I zobaczymy, co się wydarzy. w tym momencie Algam tylko wyda taki zestresowany dźwięk. Rebe! Gonią nas! Ralf! Tak. To? Kto nas goni? Jeszcze ktoś? Widzicie 3 postaci w tym momencie w odległości dalekiej z racji tego, że zauważyłeś ich bardzo szybko z krytykiem. I widzisz 3 rere noszące zbroje z polerowanych kamieni pod postrzępionymi płaszczami z grubego płótna w odcieniach brązu i zieleni. Mają szerokie, płaskie twarze z wielkimi, wypukłymi oczyma po bokach głowy i wilgotną oliwkową skórę pokrytą brodawkami. Ich długie, chude kończyny zakończone są palcami z błonami, które bardzo zręcznie trzymają przykro wyglądające sztylety. Przykro dla was. Poruszają się skacząc z lewej na prawą i rzucają się w waszym kierunku. Jaki unikalny element ubioru widzisz, że noszą wszyscy napastnicy, Łukasz? Unikalny element ubioru. Coś ciekawego. Powiedzmy, że każdy z tych napastników ma zawiązaną na głowie chustę. Więc mają zawiązaną na głowie bandamę w kolorach błękitu, niech będzie. I są przygotowani do tego, żeby was zaatakować. Widzisz, że trzymają sztylety i są gotowi, żeby was zaatakować i właściwie Rere, ty zauważasz, że jest jeszcze jeden, który próbuje was obejść z boku w kierunku wozu. Natomiast 3 z nich pędzi bezpośrednio na ten wóz, a drugi tak jakby chciał go zajść od tyłu. Mhm. Więc co chcecie zrobić? To- jest wasza tura. Pamiętajcie, że jest dynamicznie, możecie Jeżeli decydować, pozwolisz- kto kiedy działa. Mhm. Jeżeli pozwolisz, a ja myślę, że potrzebuję coś wspierającego zrobić na wypadek tego, co się wydarzyło. Więc w tym momencie twój towarzysz szybkim gestem, szybkim ruchem przerzuca lutnię przez ramię, trzyma ją w rękach, trąca kilka strun i sobie akompaniuje do swojej piosenki. I pośród tego mroku w lesie, w całym tym niebezpieczeństwie, wszystkie zwierzęta ucichły, widać tych 3 nicponi, którzy się na nas czają. Tam jeszcze sowo-wilczyca na gałęzi. Pośród tej mrocznej puszczy słyszysz jego przyśpiew. Każdej nocy w moich snach ja widzę cię, ja słyszę, tak to już pokochać cię, odejdź. I ta ckliwa melodia sprawia, że czujesz przypływ nadziei Czujesz się jak Rose na Titanicu? w twoim sercu i czujesz się bardziej gotowy do tego, żeby stawić czoła niebezpieczeństwom, które się tutaj czają na naszej drodze. Czyli co I- zrobiłeś, żeby słuchacze i żebym ja też Aha. wiedział? Jakie Tak. umiejętności Można było się nie domyśleć. To jest umiejętność, która wynika z karty mojego trybadura i konkretnie ckliwa pieśń. Ty i wszyscy sojusznicy dostają, czy ja i wszyscy moi Okej. sojusznicy dostają Dostajecie 1 punkt nadziei. Jeden Okej. punkt Okej. nadziei, tak. Więc ubogaciłem nas I co o punkt dalej? nadziei. To w tym momencie, jak I jeszcze ty to robisz... Jeszcze ostatnia rzecz, przepraszam Okej. cię, Michałku. Zbroja Tawy może rzucę na mojego towarzysza. Dotknę go ręką. Twój towarzysz jest w powietrzu, lata. A, Możesz dotknąć tak. siebie co najwyżej. Ja A, nie siebie, zdążyłem okej, dobrze, jeszcze przylecieć do wozu nawet. Tak, to okej. Jeżeli chcesz, to możesz przylecieć. Wiesz co, w tym miałem trochę inny pomysł. Po prostu Dobrze, Algam, ja się dotykam. Algam jakby... Czy rzucasz na siebie zbroję Tawy i Tak. szybko jak to wygląda wizualnie? I to oznacza... W praktyce to oznacza, cały czas mam na sobie tą lutnię, więc trącam kombinację dźwięków na lutni. W większości to jest najwyższa, najjaśniejsza struna i ta ckliwa melodyjka napawa mnie takim poczuciem, że jestem silny. Zbroja Tawy polega na tym, że mogę wydać 1 punkt nadziei po to, żeby zwiększyć swój pancerz o 1.
Czyli ta melodia owija się wokół ciebie, tworząc Tak. pole ochronne, które będzie Takie nici, odbijało a ataki. melodia wizualizuje się w formie nici, które kształtują dodatkową warstwę pancerza. Okej. Algam, ty masz scenę. Tak, to Algam w tym momencie, jak zauważa przeciwników, to przymyka na chwilę oczy i wyobraża sobie siebie siedzącego przy ognisku i wyciąga dłoń w stronę ogniska i tak jakby splata się razem z tym ogniem, tak jakby łączył się z nim w jedność. I to jest moja umiejętność strażnika żywiołów, wcielenie żywiołów konkretnie. Wybieram żywioł ognia, co kosztuje mnie 1 punkt stresu i to, co by po prostu było widać, co by na przykład Ralph mógł zauważyć, to moja skóra robi się takiego pomarańczowego odcieniu, żyły robią się pomarańczowe. To jest taka widoczna zmiana na ciele Algama. I druga rzecz... Jesteś niewiarygodnie gorący w dotyku. Tak, jestem niewiarygodnie gorący w dotyku. I druga rzecz to przeciwników w zasięgu dalekim. Spróbowałbym zrobić takie koło swoim kosturem. Kamień na tym kosturze, który ma Algam, zaświeciłby się na mocno zielony kolor i rzucam na okrutne oplątanie. Okej, czyli próbujesz rzucić na okrutne oplątanie w kierunku tego pojedynczego, czy tej trójki? Nie, w która kierunku tej nadciąga? trójki. Okej, to śmiało. Okej. Krytyk, nie uwierzysz. 2 piątki, 12 wierzę. mam. Ja wierzę, to ta pieśń. Z instynktem mam 12, ale to krytyk 2 piątki. No tak, nieważne, jest krytyk, więc się udaje, więc dziejeś to, co przedtem, czyli zyskujesz z powrotem punkt nadziei, czyścisz stres, Tak który przed chwilą jest. wydałeś, Hurra! zadajesz maksymalną ilość obrażeń z kości i rzucasz tą kość jeszcze raz i dodajesz swoje Okej. +1 z modyfikatora. Czyli mam 8 obrażeń pewnych i rzucam Deus K8. 4, czyli mam 12 plus 1, 13 obrażeń. Czyli aż 13 obrażeń. Tak, Okej. i co robię? Czyli to jest krytyczna rana, więc powiedz mi, w jaki sposób te pnącza pozbawiają życia tego osetnika, podstępnika. To myślę, że ten korzeń wyrasta zaraz pod przeciwnikiem i po prostu przebija go na wylot. Nawet nie zdążył go jeszcze oplątać i unieruchomić, bo po prostu jak on biegł, to on w ruchu go złapał i przebił się przez klatkę piersiową. Więc w sumie te wielkie, zawisło ciało ogromne, w powietrzu. Wielkie, ogromne korzenie czarnolasu, tych gigantycznych, kolosalnych drzew, kiedy je wzywasz do pomocy, to właśnie pojawia się taki wielki kolec, który byłby częścią tego gigantycznego pnącza, które podnosi się z ziemi zaraz obok. I rozumiem, że chcesz aktywować dodatkową Tak, wydaje część tej nadzieję umiejętności. i po prostu wyrasta kolejny korzeń, który oplątuje za nogi biegnącego na Właśnie to wielkie pnącze przygniata tego jednego z biegnących osetników i on zostaje unieruchomiony. Przepiękny ruch. I dalej jest wasza scena, aczkolwiek zabiorę ją wam, bo idzie wam za dobrze. Więc wydaję punkt strachu, żeby przejąć scenę. I poruszy się do przodu drugi z tej grupki, która nacierała wspólnie. Więc on się rzuca w kierunku pod ciebie, rusza się pod ciebie w twoim kierunku, bo ty unosisz się w powietrzu, więc jesteś trudnym przeciwnikiem Algam, ale myślę, że on tak czy inaczej by pobiegł w twoim kierunku, żeby być w bliskim zasięgu od Ralfa. Natomiast ten drugi, który poruszał się osobno, wydaje kolejny punkt, więc on się również poruszy z boku i podbiega zaraz obok ciebie, Ralf. I widzisz, że staje obok ciebie taki Rere, który ma bardzo pozakrzywiane ostrze, które ma ząbki. I uderzenie od czegoś takiego byłoby niezwykle bolesne. I widzisz, że on chwyta za wodzę i przygotowuje się do tego, żeby cię uderzyć. To jest cały jego ruch, bo byli w odległości dalekiej, więc mogą tylko wykonać ten ruch. Mam 2 punkty strachu, więc wydam jeszcze 1.
i dam scenę temu, który jest oplątany i on zaczyna uderzać sztyletem w to pnącze, które go oplątało i się uwolni. Ale to jest wszystko, co może zrobić i scena wraca do was. Dobrze. Czy któryś z niej wygląda, jak był jakimś hersztem tej grupy, czy oni wyglądają wszyscy jak szeregowcy? Widzisz, że ten, który pojawił się obok ciebie, wygląda poważnie i ma to bardziej charakterystyczne ostrze i czujesz, że to, co się dzieje, to ta trójka miała was rozproszyć i zawiązać walką, a on przygotowuje się, żeby uprowadzić ten wóz najprawdopodobniej. Aha, rozumiem. Dobrze. Co robicie dalej? To ja będę chciał... Dobrze. To ja będę chciał... nie podoba mi się wyjątkowo ten osobnik i w pierwszej kolejności, co będę chciał zrobić, to zadrapać go. Jeżeli on jest blisko mnie. Jest już, on jest zaraz obok ciebie. On złapał te Dobrze. wodze, które ty trzymasz i widzisz, że przygotowuje się, żeby coś zrobić przeciwko tobie. O, zostaw te wodze, to nie jest twój wóz. Zaraz będzie mój. Jesteś niesamowity, ale swoją drogą, porozmawiamy o tym później. Wraca do niego i... jeśli chodzi o ciebie... Zadrapie go. Spróbujesz go zadrapać. To ja w takim razie wydam kość nadziei, żeby ci pomóc i w tym momencie Algam tylko podniesie, tak jakby zrobił taki ruch podniesienia dłoni do góry i osunie ziemię pod nogami tego napastnika, żeby wyprowadzić go z równowagi. To może lepiej zrób wzgórek, żeby podniósł go wyżej, żeby Ralfowi było łatwiej zadrapać w ten go sposób, w oczy. Dokładnie. Więc Okej, po prostu próbuję go... 1K6. Ralf zaczyna być coraz bardziej pod wrażeniem swojego niepozornego towarzysza. 4. Tak. Dodaj sobie 4. Dobrze, w takim razie rzucam na zwinność, żeby skorzystać z umiejętności, która nazywa się wysuwane pazury. Tak, twoja która umiejętność wynikająca z twojego pochodzenia, jako Kotari. Tak. I to jest rzut Kocie na pazurki. Rzut Do na dzieła. zwinność. Rzut na zwinność. O, nie uwierzysz. Krytyk. Nie cierpię was. To jest straszne, nie cierpię, już mieliście 3 krytyki. Okej. Dobrze, czyli to jest... no tak, tylko że to mi wiele nie daje, poza tym, że dostaję Otrzymujesz nadzieję. punkt nadziei, oczyszczasz stres, jeżeli jakiś masz Nie mam, i dokładnie. działaj dalej. Dobrze. Więc Punkt zadrapujesz go. Tak. Myślę, że zadrapujesz go w oko, także krew się mu lekko puszcza, nie przybijasz do końca tej bony, Aha. ale w tym momencie jest trochę osłabiony, jest podatny na kolejne ataki, czyli wszystkie ataki na niego, dopóki jest podatny, mają dodatkowe K6. Tak. Nie mówiłem, żebyś zjeżdżał. I znowu trącam kilka strun na mojej lutni i w tym momencie harmonia sfer, czyli planet, gwiazd, wędruje do mojego instrumentu. Właściwie to mój instrument dostraja się w tej harmonii, gdzie w jego wnętrzu o kształcie połowy migdału kotłuje się ta energia i robi się coraz jaśniej i to widać przez rozetę, że ta energia w środku buzuje i ona wystrzeliwuje z tej rozety i uderza w tego nicponia. No, mam nadzieję, że to będzie udane. I co stosujesz? Skąd, z czego? Pamiętaj, nazwij umiejętności, żebyśmy wiedzieli. Tak, żebyśmy wiedzieli, gracze też, żeby widzowie też wiedzieli. To się nazywa Księga Awy i to jest Grimoire, czyli zestaw takich pomniejszych zaklęć z kodeksu. I to jest pierwsza z tych umiejętności, Impuls Mocy. Czyli Impuls Mocy. Okej, no to rzucaj na czarowanie, czyli To ja bym- twoja umiejętność czarowania to jest prezencja. Wydał kolejny punkt nadziei, żeby ci pomóc i tym razem... Pamiętaj, że się nie kumulują, czyli jedna kość przewagi jest tylko możliwa na Aha, raz. okej, dobra, ale ty masz w takim razie, bo masz podatny, jest przewaga. Dobra, to, Jest nie, podatny. to nie wydaje, dobra. To, Nie musicie wydawać. Także rzucam na czarowanie, a z racji tego, że moją Śmiało. cechą pod czarowanie jest prezencja, dodaję 2. Okej. I nie uwierzysz, 12 na kości nadziei i 5 na kości strachu, czyli 17 plus 2 to jest 19 plus 20. z nadzieją. Także z nadzieją. Dokładnie. Ja nie mam nadziei, bez nadziei. Okej. Czyli dostajesz punkt nadziei i Tak, dostaję co punkt się dzieje nadziei dalej? i zadaję obrażenia wynikające z tego impulsu mocy, czyli K10. No, tutaj akurat już słabiej, bo 3
plus 2 to jest 5. Okej. Niestety to nie był krytyk. Okej. I To jest 5. pomniejsza rana u niego, więc 1 punkt wytrzymałości i on I przelatuje. najważniejsze, dokładnie, najważniejsze co się dzieje, to on zostaje odepchnięty na dystans daleki, na zasięg daleki. Więc uderzasz tą strunę i ta melodia, która się z niej wydobywa, jest uderzeniem dźwięku, którego odrzuca i widzicie, że przelatuje całą tą przestrzeń, którą zdołał przebiec w ostatnim momencie i uderza w pobliskie drzewo, więc jest w okolicy dalekiej, więc jest spokojnie ponad 30 stóp, czyli około 9 metrów od was. Więc 10 metrów widzisz, jak słyszycie tylko Okej. i on się tam próbuje zebrać na nogi. Ja wydam punkt strachu, bo nic nie robię od dłuższego czasu i aktywuję tego podstępnika, który jest w odległości bliskiej od Ralfa i on, widząc, co zrobiłeś jego szefowi, rzuci się w twoją stronę i spróbuje cię ucieknie. zaatakować swoim sztyletem. Okej. Okej, to jest 15 do trafienia, a więc trafiam. Trafiasz Bierze na ciebie zdecydowanie. zamach, kiedy jesteś rozproszony i zadaje i 1K8 plus 5. 8 punktów obrażeń fizycznych. Okej. Z tego tytułu, że to jest 8, to by się kwalifikowało jako poważne obrażenie, bo już jest w tym drugiej kategorii, powyżej 6, a więc skorzystam z jednego slotu pancerza, a mam ich 5 aktualnie, żeby obniżyć poziom obrażenia z poważnego na pomniejsze. Czyli tracisz Okej. tylko 1 punkt wytrzymałości, on bierze ten sztylet, uderza w ciebie i te magiczne struny melodii, które tworzyły pancerz wokół ciebie, zatrzymują ten cios, żeby nie trafił cię prosto w pierś, ale przebija się mimo wszystko przez nie Tak. i zadrapuje cię gdzieś w twoje policzek, nacina twoje futerko i ono jest splamione krwią. Nie mam więcej strachu, więc wraca scena do was niestety. Co To w robicie? tym momencie, jak Algam widzi, że Ralf jest w tarapatach, w takim nakierowuje swoją laskę na tego napastnika i kamień zaczyna mienić się w różnych odcieniach. Trochę fioletowy, trochę niebieski, trochę pomarańczowy i jest krótka inkantacja Zor Hadash! i w tym momencie tworzy się taka kula, taka sfera, która jest chromatyczna, trochę ciężko określić taki konkretny kolor i ona pędzi w kierunku tego napastnika. I I rzucam używasz umiejętności, która nazywa się... Rozpętaj chaos. I ile wydałeś tokenów? 2 tokeny używam, czyli wszystkie, które mam. Używasz całe 2. I Tak. w kogo celowałeś jeszcze raz? W Przepraszam? tego, który atakuje Ralfa. Okej, w porządku. Rzucaj proszę. Czyli nie tego Hersztana, którego była przewaga, tylko na innego. To jest 11 z nadzieją. 11 z nadzieją. Więc uwalniasz tą chromatyczną kulę, która mieni się kolorami i przechodzi w różne opalizujące odcienie i ona uderza w ziemię zaraz obok tego podstępnika. Ten osetnik odskakuje na bok. Widzisz, że on po prostu wskakuje na bok konia, przylepia się na moment do jego ciała, do jego futra i próbuje dźgnąć pewnie znowu naszego Ralfa, bo w sumie wraca tura do mnie, więc róbmy to jeszcze raz. Jak najbardziej. 16, czyli trafiam znowu. I próbujecie dźgnąć znowu. Ach, tylko 1, czyli 6 punktów obrażeń fizycznych. 6 punktów. Aha, to już by wskakiwało tak naprawdę w drugi próg, więc znowu obniżam. Znowu wskakuje? To jaką masz zbroję? No, mam Masz mam kaftan? Nie brałeś Ja te mam kaftan. kolczugi? Nie brałem kolczugi. A, okej. W porządku. Ponieważ Ralf lubi nosić ubrania, które dobrze wyglądają, a później są funkcjonalne. No to cieszę się. No to w takim razie on znowu czujesz, jak uderza cię przez ciało. Nawet jeżeli do końca nie jest w stanie przebić się przez twoją kolczugę, to czujesz ten impact jego ciosu pod swoje żebra i ból, który rozchodzi się po twoim ciele. Scena wraca do was. Czy ja widziałem, żeby Alga miał jakiekolwiek obrażenia? Żeby Nie, on Został jest w powietrzu, żadne. jeszcze nikt On nawet... sobie lata. On Tak, się zostawił dam na sobie. ziemi i... sobie Ja lata, jedyne tak? co, to szybko wydam punkt stresu
żeby naładować z powrotem swoje tokeny od umiejętności Rozpętaj Chaos. Okej, Dobrze. w porządku. Co ja zrobię? Będę chciał potraktować z tego samego zaklęcia, czyli impulsu mocy, tego, który mnie właśnie zranił. Śmiało. Okay? Więc znowu wygrywam melodię, którą już słyszeliście, która już obiła się o konary drzew w tym lesie, kanalizuje i kondensuje harmonię sfer i to światło z rozety wystrzeliwuje znowu w tego przeciwnika, a ja do tego jeszcze zawołam i ten atak uderza w niego, mam nadzieję. No to rzucaj, miejmy nadzieję, że uderzy. I ja ci ponownie postaram się pomóc i po prostu pod nogami, w sensie tak jakby za łydkami tego napastnika powstaną takie pnącza z ziemi, które go przytrzymają w miejscu. Żeby nie mógł uniknąć. Tak, znowu. dokładnie. Okej. I To znowu jest dodaj ja sobie mam tylko 4. 4 Dobrze. dodajesz. Ja tylko wam Dobrze. przypomnę, że za 3 punkty nadziei możecie również zrobić jakiś ruch combo, czyli wspólnie. To jest bardzo mądry pomysł. Natomiast na tym etapie, z racji tego, że Ile rzuciłem wyrzuciłeś? 10 rzuciłem, ale ze strachem, to skorzystam z mojej bardzo ulubionej, myślę, będzie to moja bardzo ulubiona umiejętność. 10 razem z 4 Plus 4 to jest 14. No to 14 łącznie. 14, Sorry. okej. 14, ale jest ze strachem, a ja nie chcę ci bardzo przekazać. Okej, to jest sukces ze strachem, więc się zastanów, czy chcesz wydać stres. Możesz wydać, śmiało. Jako piekielnik możesz wydać 2 punkty stresu, żeby zmienić Aha. strach na nadzieję. Robisz to? Tak chcę zrobić. Chcę wydać 2 punkty Okej. jako nieustraszony, żeby zmienić wynik, żeby to był rzut Okej. z nadzieją. Strasznie trudny jest język Kolejna polski. cudowna umiejętność, więc udaje ci się trafić i dostajesz punkt nadziei. Rzucaj K10 ze swojego impulsu mocy. Tak, mam nadzieję, że się to płaci. No, mogło być lepiej. W takim razie 5. 5. To jest poniżej jego progu, więc to jest tylko 1 punkt. Natomiast odlatuje przez całą długość tej drogi i uderza w drzewo tam z tyłu. Jest na dalekiej odległości. Tak, Więc dokładnie. udaje wam się tak naprawdę odepnąć tych 2 napastników i żaden z nich nie jest wystarczająco blisko, żeby was zaatakować w tym momencie. Jest Co jeszcze robicie dalej? Czy próbujecie z nimi walczyć do końca, czy próbujecie ruszyć przez ten las może, albo odsunąć sobie, wyczyścić sobie drogę i ruszyć do przodu, żeby się stąd uwolnić? Ja wiem, co zrobię. Mam pomysł na to, Michałku. Przywołam moje zaklęcie, które nazywa się Lodowy Kolec, również z Księgi Awy. I będę chciał tym lodowym kolcem tak strategicznie go umieścić, żeby on wypchał w powietrze, czy właściwie wyrzucił ten wóz, który nam zostawia drogę. Okay? Okej, możesz I później spróbować. go Zobaczymy, jak ci zaaktywuję. pójdzie, jak dobrze ci pójdzie i może będziesz w stanie go nawet tak podnieść, żebyś było wystarczająco miejsca, żeby spróbować przejechać. w sumie mógłbym Jest powiedziane... wydać No. też punkt nadziei ewentualnie, żeby ci pomóc jakoś manewrując trochę powietrzem. Albo możecie spróbować zrobić combo. Możecie połączyć pnącza i na przykład lodowy kolec i spróbować z pomocą tych 2 zaklęć zrobić dokładnie to. Tylko- Wyrzucić to w powietrze i oderwać stamtąd. Tylko combo jest raz na sesję i jak będzie jakaś trudniejsza sytuacja, to już nie będzie... Conditions apply. Tak. No, co macie do stracenia tak naprawdę w trakcie No tej dawaj, sesji? Michałku. Nie mam robimy tyle to. nadziei, Czemu? tak. Tak? A, Potrzebujecie 3 punkty Ja mam nadziei. 2. Ale ja mam. Aha. Ja mam 3 Okej. punkty nadziei. No to ty możesz zainicjować, możesz zawołać do Algama, żeby wiedział, co się dzieje, co próbujesz osiągnąć i wydaje 3 punkty nadziei. Więc opisz nam, jak go zachęcasz do pomocy. Algam, działamy razem. Teraz albo nigdy. Nie będziemy z nimi przecież walczyli do rana. I ja wysyłam kolec, a ty pnączami pomożesz mi ten wóz przesunąć. Jasne. Okej. Czyli obydwoje rzucacie na swoje Tak. czarowanie, tak jak wymagają od was umiejętności, czyli okrutne oplątanie i ten lodowy kolec z Księgi Awy. Więc rzucajcie obydwoje, wasze kości dualności. I wybieracie Pięknie. wyższy wynik, czyli ten, albo ten, który wam się podoba. Ja mam czyli co 9 macie? z nadzieją. Ja mam 12 z nadzieją i to jest akurat wymagany próg dla rzutu na czarowanie dla lodowego kolca. Okej, czyli idziecie swoją 12 z nadzieją, bo wtedy jest sukces tego combo.
Więc widzicie właśnie, jak ten kolec wystrzeliwuje z... Myślę, że dobrze by było strategicznie to zrobić i pozwolę sobie za ciebie, Ralf, to opisać, że wystrzeliwuje tak naprawdę z okolicy drzewa powyżej, tak żebyście mogli przejechać pod nim, więc te pnącze zaczynają podnosić ten wóz, który leży na ziemi i pod kątem ten kolec ostatecznie uderza w niego i wypycha go do samego końca na tyle, żeby odsłonić wystarczającą ilość miejsca, wystarczający kąt, żeby wasz wóz mógł tamtędy przejechać. Dalej jest wasza scena. Musicie teraz zacząć zwiewać, więc potrzebujemy, jeżeli chcecie ruszyć pędem do przodu przed siebie, to potrzebujemy rzutu na instynkt woźnicy, żeby przejechać bez problemu pod tym przejściem, które utworzyliście, żebyście się nie zaklinowali, żebyście się nie wykoleili i żebyście zaczęli uciekać. Czyli ty musisz Alma rzucić, instynktu? bo jesteś woźnicą, ja jestem w powietrzu. póki Albo co. możesz przylecieć, Algam, do Aha, niego, usiąść obok sumie niego, tak. złapać za wodze i próbujecie jechać razem. No to zróbmy w ten sposób, bo ja mam 2 do instynktu, więc chyba mam lepiej. No to zróbmy to okej. w takim razie w ten sposób, czyli wracam za wodze powozu i... 17 z nadzieją. Okej, 17 z nadzieją, więc uderzasz te wodze i wasz tarpan lekko podnosi się na tylnych kopytach z rżeniem i zaczyna biec przed siebie. I zaczynacie pędzić i czujecie, jak ten wóz przejeżdża po tych wszystkich owocach i warzywach, które tam są i rzuca was na prawo i na lewo. Podskakujecie, kiedy jest podniesienie terenu i opada wasz wóz razem z tarpanem zaraz pod tym przejściem, które stworzyliście. Twoje pnącza jeszcze go trzymają, twój kolec też. I myślę, że tak pięknie wam poszła ta walka, więc jesteście w stanie oczywiście skończyć swoje zaklęcia, żeby ten wóz runął zaraz za wami. Więc kiedy ci osetnicy próbują was gonić, to jeden z nich zostaje przychwycony przez ten wóz i reszta jeszcze gdzieś próbuje wskoczyć na te drzewa w okolicy was i dogonić was i przeskakują z jednego na drugie, ale wy tą ścieżką jesteście w stanie jechać zdecydowanie szybciej i Algam w twoich małych łapkach ten powóz jest bardzo stabilny i twój instynkt cię wiedzie przed siebie i również twój tarpan, twój konik słucha tego, co ty do niego wołasz i jak ciągniesz za jego wodzę, więc udaje wam się bezpiecznie opuścić pole bitwy. Pomimo faktu, że całą drogę Ralf wydziera ci się do ucha, pędzisz jak pirat drogowy, zabijesz nas, uciekając od nich. Zwolnij. Tam jest korzeń! Chciałeś powiedzieć jak pirat morski. Niekoniecznie drogowy. Tak. Więc udaje wam się uciec z tej zasadzki amatorów, którzy nie mieli szansy na to, żeby im się udało. Oczywiście, patrząc na to, jak rzucacie. Pięknie. Bardzo nie lubię tego systemu. Ja nie mogę w ogóle nic zrobić i nie mogę nic wyrzucić. Michałku, Rzucacie ja za go bardzo dobrze. lubię. To jest chyba mój ulubiony system Tak, aktualnie. zaczyna mi się cieszę podobać się. ten system. Wspaniale. W każdym razie odjeżdżacie i ścieżka prowadzi was głębiej w las. I póki co jeszcze jedziecie bardzo szybko. Ale powiedzcie mi, jak upływa wasza dalsza podróż do Cicho. Ja myślę, że Algam wzmożyłby czujność, teraz tym bardziej po tej sytuacji i zastanawia się może trochę na głos. Wygląda na to, jakby wiedzieli, że ktoś tędy będzie przejeżdżał. Nie wiem, co o tym sądzisz, ale myślę, że powinniśmy zwrócić podwójną uwagę. Ja myślę, że to był wyjątkowo zły los. W pewnych rejonach zły los, mawiają, jest prawdziwym mistrzem tej gry. A grą będąc życie. Więc tak chciał. A swoją drogą, wiesz, trafiłem kiedyś na antologię opowiadań niejakiego Henryka Warchoła i on napisał w jednym opowiadaniu o Monice, księżniczce żabiej z pustyni. Czy chcesz usłyszeć to opowiadanie? Umili nam to podróż, mój drogi. Także Ralf czyta mu o Monice, żabiej księżniczce z pustyni. I mam nadzieję, że to będzie początek miłości Algama do tej literatury. Wspaniale. Więc jedziecie sobie razem, czytacie tą piękną powieść, która jest romansidłem, czy to jest po prostu... Tak.
Znaczy, to Okej. jest, wiesz, o tym, jak zdobyła władzę Monika, żabia księżniczka pustyni, pośród wędrownego ludu, który mieszka sobie na pustyni, i o tym, jak zdobyła Żaba serce. księżniczką pustyni. W Zdobyła pewnym, serce momencie, w lokalnego. pewnym momencie tak Algam się tak zastanowi. Czyli wygląda na to, że była nomadką. No wiesz, oni podróżują po pustyni. Tak, ale to nie jest najbardziej interesujący aspekt tej historii. Zależy, co kto lubi. No tak. W każdym razie, mam nadzieję, że ten Firbolg imieniem Ridge odwdzięczy się jej i również ją pokocha, ponieważ ona ma prawdziwie szlachetne serce. I w tym momencie widzisz, że Algam przestaje cię na chwilę słuchać, skupia swoje jedno oko w jednym punkcie i nagle robi tylko... Komar! Uważaj, bo Ralf będziesz patrzy na miał to. ugryzienia. Ralf patrzy na to. Czy byłbyś tak uprzejmy i tego więcej nie robił przy mnie? Przewraca mi się w żołądku. Mówiąc o tym, jestem bardzo głodny. Gdzie jest prowiant? Cholera jasna, nie zabrałem żadnego prowiantu. Musimy się gdzieś zatrzymać, muszą jakieś jagody rosnąć. Prowiant jest w środku wozu, bo przez ostatni tydzień coś musieliście jeść, więc jeszcze zostały wam resztki na tę podróż. Okej. Dobrze, zmieniam to. Myślę, że zjadłem wszystko. Całe szczęście. Znajdujesz jeszcze jakiś kawałek czegoś, jakiegoś suchego mięsa, które nie zostało rzucone sobą wilczycy. I znowu w tle słyszę, I głupie tu, tak? Przestań to robić, słyszę z daleka. dokładnie. I macie też moment, że możecie porozmawiać już po tym wszystkim, jak została przeczytana powieść i o tych osobach, które was też zaatakowały i wiecie po prostu, że osetnicy to jest społeczność, która zamieszkuje najgłębsze odmęty tego lasu, gdzie nikt się nie odważyłby zapuścić i tak naprawdę większość z nich jest uważana, że to są często złodzieje, którzy kradną od nieświadomych podróżników, od śpiących kupców, więc jest reputacja bardzo negatywna tych społeczności. Są jakieś niewielkie osady, których niewiele osób odwiedziło. Natomiast czas upływa wam miło w swoim towarzystwie i zagrzewacie się do siebie nawzajem, można by powiedzieć. I znajdujecie wspólne tematy, również rzeczy, które was irytują. Natomiast ścieżka, po tym jak zaprowadziła was głęboko do lasu, to dostrzegacie duży kamienny filar, wyrzeźbiony od góry do dołu, starożytnymi krasnoludzkimi symbolami, runami. Widzicie, że jeden z nich stoi, jakby był jakimś znacznikiem. Poruszacie się dalej w swoim wozie, tarpanik prowadzi was do przodu i gdy tylko przekraczacie linię tego kamiennego znacznika, to słyszycie dźwięk jakby pękająca bańka zaraz koło waszego ucha. I następnie ni stąd, ni zowąd zaczynają do was docierać dźwięki przyjaznej rozmowy i stają się głośniejsze. I słyszycie rytm i puls wioski. I choć drzewa czarnolasu tutaj w okolicy niczym zdają się nie różnić, to w tym miejscu panuje atmosfera bezpieczeństwa i pokrzepienia ducha. Prawdziwa ostoja w tej puszczy. Kilka uśmiechniętych twarzy, widzicie elfkę, krasnoluda, drakonkę kolejną, której nazywa się Drakona, Dobra, niziołka. ja już wiem, że wszyscy myślą, że Ralf jest rasistą. Ja muszę to wyklaryfikować, że tak nie jest. No. Spokojnie, spokojnie. Widzicie również jakiegoś grzybniaka i oni obserwują wasz wjazd do wioski i machają do was rękoma na powitanie, rzucają ciepłe powitania w waszą stronę i żywa muzyka emanuje. Ale poznają mnie. Witajcie! Może zagram. Wiem, nie zapowiadałem się. A byłeś już tutaj Witajcie, kiedyś? przybysze, witajcie! I żywa muzyka emanuje z budynku w centrum tej wioski. Co mówił Widzicie- Algam? Byłeś już tu kiedyś, że mieliby cię poznać? Niekoniecznie muszę gdzieś być, żeby mnie rozpoznawali. A,
To ciekawe podejście. Widzicie szyld na tym budynku, który wygląda jak czterolistna koniczyna. I co chcecie zrobić dalej? Pamiętasz ten adres, do którego mieliśmy pojechać? Na skrzyni jest jedynie napisane, że Arkanistka Białego ma być Płomienia. dostarczona do arkanistki Białego Płomienia, dokładnie. Natomiast nie wiecie, jaki jest jej dokładny adres. Wiecie tylko, że mieliście przybyć do wioski Cicho. Ja myślę, że wypadałoby rozgadać się z miejscową populacją i dowiedzieć się, gdzie mieszka, kim jest. Czyli co? Słyszycie, Śpimy na łonie natury, czy w tawernie? Ja myślę, że w tawernie ja już odwykłem od sypiania pod gołym niebem. Mnie akurat muchy przeszkadzają. słyszycie tupot stóp, który zmierza w waszą stronę. I widzicie dziecko, 7-8-latka, który biegnie prosto na was, czołówka. I słyszycie, jak woła: hej, hej! Przyjechaliście na festiwal w Muchu? Ja jestem Wiercipięta. Jak z daleka przybywacie? Jak tam się żyje? Jak się nazywacie? Chcecie, żebym wam pokazał wszystkie najciekawsze miejsca w tym miasteczku? I na tym skończymy naszą sesję i podejmiemy ją, drugą połówkę tej historii, Posłańców Ciemnolasu, następnym razem. I zobaczymy, czy uda wam się znaleźć adres arkanistki Białego Płomienia i czy jesteście dobrymi kurierami. Ja myślę, że to dziecko jest lepsze niż Google Maps, więc wiesz, wszystkiego się dowiemy. I mam nadzieję, że nie będziecie rzucać już z nadzieją ani krytyków i że ja sobie też coś porzucam. Ale dlaczego? Bardzo przyjemnie mi się grało, super walka była. Nie no, Właśnie bardzo miałem gładko zapytać, jakie mieliście wrażenia, jak się wam podoba system, może jednak nie chcecie w niego grać, bo jest taki Nie, wiesz okropny co, dla graczy, trudny. Dla mnie jest ciekawy, bo ta bitwa wydaje się być dynamiczniejsza. Że wiadomo, tutaj nie było jeszcze takich przeskoków, bo raczej rzucaliśmy pozytywnie niż negatywnie, ale fajne, bo mamy dużo możliwości i gdzieś tam ty też jesteś w stanie wtrącić i nagle nam przeszkodzić tym, że wejdziesz ze strachem, nie? Więc to jest ciekawe. Ledwo. Raz na ruski rok. No, ale korzystałeś z tego przywileju, kiedy czułeś, że już po prostu to jest niezdrowe, że za dobrze nam idzie i wtedy wchodziłeś w kolejność. Tak, kiedy ja już tutaj się krztusiłem, prawie dostawałem ataku serca, palpitacji, to musiałem wkroczyć. Nie dramatyzuj, bo jeszcze nas YouTube otaguje, że mamy jakiś, wiesz, drastyczny content tutaj. A tak w ogóle to, nie, mi się bardzo podoba, wiesz, elastyczność tej inicjatywy, że ona jest taka bardzo płynna, nie jest sztywna. No to jest takie to zespołowe zachęca, granie. dokładnie, do zespołowego grania i do takiego kreatywnego podejścia do tego, co się dzieje, do tych wszystkich sytuacji. Plus więc, jest wiesz, trochę fajnie. fajnego manewrowania zasobami na zasadzie punkty nadziei, punkty stresu. Trzeba gdzieś tam tym umiejętnie nawigować, ale fajnie. No, zobaczymy, jak będzie dalej, ale na ten moment bardzo ciekawy system. Mi się też podoba ten element z pancerzem, wiesz, ta mechanika pancerza, Tak, że no. możesz sobie zmniejszać Redukować charakter obrażenia. Bardzo mi się Dokładnie. podoba, zwłaszcza, że ja nie mam dostępu do tej No i mechaniki, więc bardzo mi się podoba. podoba mi się Jak? To możliwe. większa możliwość, większa możliwość tak naprawdę trafienia kryta. Można mieć 2 jedynki, ale na kości dualności, ale jest to krytyk, nie? Więc to No to jest liczyliśmy fajne. chyba z Łukaszem, że to jest 8% szansy, a normalnie jest 5%. Nakryta? No tak, bo No. masz Tak, prawdopodobieństwo Aczkolwiek- rzucenia jakiegokolwiek numeru jest 1, no. a później rzucenie jednego z 12, no to dzielisz to przez 12, to jest 8 coś, nie? Czyli masz, jakieś 8%. Aczkolwiek zastanawiam się, czy to nie jest więcej. Musielibyśmy to policzyć. Nieważne. No, tak jest. Teraz nie chcę mówić źle. No Ale tak. wydaje mi się, że macie większą szansę mimo wszystko niż ja, No. żeby wyrzucić No, naturalne można 20, mieć zwłaszcza Ultra kiedy pecha. nie pozwalacie mi rzucać kością, bo nie wyrzucacie niczego Tak. ze strachem. A jak wyrzucacie, to piekielnik się stresuje i nadzieja! Kotelnik. 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 To już jest różnica. Idź ty, kotelniku, zamienię cię w kotlety. Ale podoba mi się Dobrze. jeszcze tak tylko kończąc to, że jestem w połowie wróżką, więc mogę sobie latać i większość targetów, które walczą wręcz, atakują Ralfa. Nie mnie. To jest najbardziej
irytująca rzecz, jaką sobie uświadomiłem, jak tylko powiedziałeś, że wzbierz się w powietrze i stwierdziłem, fajnie, oni mają wszyscy sztylety. Podpisuję Mogą się rzucić pod co tym. najwyżej. Dla mnie to też jest irytujące. Tak, a ty Podróżujący ze mną zostajesz- tank po prostu uniósł się w powietrze, wróżka Proszę, sobie jaki lata na tank? skrzydełkach. On jest połową twojego wzrostu, jest Ale drobniutki. prawda jest taka, że rzuciłeś na siebie umiejętność, która działa, kiedy ktoś ci zaatakuje i uderzy i poleciałeś do góry, albo byłeś już w górze. Wiem, ale to Zamiast być workiem do bicia, który bije z Ja- powrotem. wiem, Ale aczkolwiek... jaki tank? Przecież możesz przyjąć postać zwierzęcą, wtedy jesteś dokładnie. tankiem. Mogę. Aczkolwiek ja to sobie zrobiłem na wypadek w razie W, gdybym gdzieś tam, nie wiem, jakoś został sprowadzony na ziemię, więc Ja wolę myślę, że zawczasu Ralf tego miał użyć. W, a ty po prostu latam sobie w niebie. Wróżka, tak? Tak. I tyłek też tak się świeci, jakby świetlika, tak? Też, czy... Nie, nie. Tak, jak ten płomień go otacza, tak? E, No jest, cudownie się grało i bardzo fajne postaci. Super głosy i koncepty i umieram tutaj. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak będzie to wyglądało dalej. Także jeżeli wam również się podobało i chcielibyście zobaczyć więcej tych wszystkich wyczynów, to zostawcie nam jakiś komentarz, dajcie nam znać. Zasubskrybujcie, żebyście wiedzieli, że kiedy te przygody mają znowu miejsce, a będzie się działo jeszcze więcej i będzie jeszcze ciekawiej, tak uważam. Będzie więcej piosenek. I będzie więcej hitów z różnych epok, jak się spodziewam. Więc zostawcie lajki, zostawcie całą resztę, dajcie nam znać i jest nam zawsze bardzo miło, kiedy się to dzieje i daje nam dużo radości do dalszego tworzenia i dobrej wspólnej zabawy. I też dajcie nam znać, jak podoba wam się Daggerheart, jakie wy macie wrażenia na ten temat i czy zrobiliśmy coś źle. Oj, to zawsze się znajdą takie komentarze. To Zawsze, pierwsze. ale na to liczymy, prawda? Żeby Pewnie, było poprawicie jak najwięcej algorytm. Jak najwięcej komentarzy, dokładnie. Także to już jest wszystko i dowiemy się, co dalej w przygodzie tego cudownego duo następnym razem za tydzień o 6 w środę. Także miłego, trzymajcie się i żaden loch, ni klątwa, ni latające żabki nie są nam zbyt straszne. Cześć! Cześć!